samochodami bywa jak z żonami. Albo szybko i brzydko się starzeją, a w dodatku stają się zepsute i wówczas wymieniacie je na młodszy, nowszy model, albo wręcz przeciwnie, starzeją się pięknie, są niezawodne i dobre przez cały czas. I dzisiaj taka druga żona, a czy w sensie ta lepsza. Przed Wami LC500, czyli wiecznie młoda i piękna żona. Dzisiaj pokażemy Wam jedno z ostatnich wolnossących V8 na świecie. Ale zanim to nastąpi, to chcielibyśmy zachęcić Was do tego, żebyście przeczytali prawie 900 stron lektury o człowieku, przez którego V8 wolnossące i w ogóle nawet te turbo doładowane znikają i będziemy musieli jeździć czymś takim, czyli elektrykami. Elon Musk, albo Elon Musk, bo różnie o nim mówią, jego biografia autorstwa Waltera Isaacsona. U nas na Instagramie do wygrania 5 takich książek, natomiast dzięki wydawnictwu Insignis i jego współpracy z nami możecie kupić ją sobie za 52 zł niespełna, bez jednego grosza, zamiast 75 zł. Wystarczy, że wejdziecie w link, który jest w opisie odcinka, klikniecie, kupicie, a potem miłej lektury. Czy dacie wiarę, że ten samochód w wersji koncepcyjnej pokazano 12 lat temu? Czy dacie wiarę, że wersję produkcyjną pokazano 8 lat temu w styczniu 2016 roku? I od tamtego czasu samochód nie przeszedł żadnego faceliftingu, a nadal wygląda tak, jakby jego produkcja miała zacząć się za 8 lat. Ale fakt, że nie przeszedł żadnego faceliftingu, takiego głośno ogłoszonego, nic nie przemodelowano w jego nadwoziu, w jego sylwetce, w jego reflektorach, w jego masce, w jego zderzakach, nie oznacza, że nie wprowadzano zmian. Przeciwnie, Lexus po cichu bardzo dużo rzeczy powoli modernizował w tym samochodzie. W czasie tych 7 lat zmieniono w nim zawieszenie i to gruntownie, bo są inne amortyzatory, bo są inne sprężyny, bo są inne drążki stabilizatora, inna jest nawet kolumna kierownicy, inne są łożyska i inne są piasty, inne są mocowania kół, inne są poduszki silnika i całomocowanie silnika. Poprawiono zdecydowanie mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu, czyli LSD z tyłu na tylnej osi. Skrzynia biegów 10-biegowa, pierwsza na świecie wówczas, ma nowe oprogramowanie, inaczej jest zrobiony sterownik. I takich zmian tutaj jest dużo więcej. I tak jak powiedziałem, powoli wprowadzano te zmiany, a nie nagle i nie zrobiono żadnego faceliftingu, bo po prostu Lexus wyciągał wnioski z tego, co mówili mu klienci, że samochód nie ma takiej trakcji, jak powinien, że samochód nie prowadzi się tak, jak powinien, nie jest tak responsywny, że jako Gran Turismo sprawdza się świetnie, ale na torze nie bardzo daje sobie radę. Pojawiły się nawet takie wersje, które były dedykowane do jazdy na torze i tym chciał Lexus udowodnić, że to auto jest też samochodem sportowym, a nie tylko samochodem typowym Gran Turismo. Przy jego budowie wykorzystano wiele doświadczeń, jakie zyskano właśnie przy budowie LFA. Między innymi, jeżeli chodzi o rozkład masy, silnik tutaj z przodu przesunięto bardzo do tyłu, w zasadzie za przednią oś, po to, żeby rozkład mas wynosił mniej więcej 50/50, czyli pół na pół, żeby dobrze wyważyć samochód. Tutaj mamy oś i może on cały nie jest za tą przednią osią, jak na przykład było w Mercedesie poprzednim GT AMG, ale jednak duża jego część, 3/4, spoczywa za tą osią. Aluminiowe błotniki, aluminiowa maska, karbonowy dach, a drzwi też są aluminiowe, natomiast ich core, cały konstrukcja została, zobaczcie, zrobiona tutaj ze specjalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych karbonem. I takich elementów jest tutaj więcej, bo na przykład taka sama jest tylna klapa. W klapie umieszczono spoiler, który unosi się automatycznie powyżej pewnej prędkości, albo można go manualnie podnieść, natomiast ma tylko jedno położenie, a nie płynną regulację. Żaden z wlotów i wylotów nie jest fejkowy. Każdy pełni funkcję aerodynamiczną. Tutaj w te łapy, w te flopy wpada powietrze po to, żeby umknąć tędy i powodować mniejsze zawirowania powietrza wokół kół. Identycznie jest z przodu. Tutaj mamy wyloty, a tutaj mamy wloty powietrza i wszystko służy temu, żeby zachować dobrą aerodynamikę. Hamulce również w ciągu tych 8 lat kilkukrotnie poprawiano po to, żeby była lepsza responsywność tego hamulca, po to, żeby samochód hamował skuteczniej.
tylko w tym roku, obuwając go w nowe ogumienie, tylko nie to, które teraz mamy, bo to jest akurat zimówka, i poprawiając hamulec, poprawiono drogę hamowania o 2 metry. Tutaj mamy 6-tłoczkowy zacisk, oczywiście, a z tyłu jednotłoczkowy, pływający. Sama tarcza ma 40 cm średnicy. W żadnej wersji nawet za dopłatą nie są dostępne hamulce ceramiczne, natomiast w każdej wersji są 21-calowe felgi i w tym roku też pojawiło się kilka nowych rodzajów felg, kilka nowych kolorów nadwozia, kilka różnych wyposażeń wnętrza, jeżeli chodzi o kolorystykę tapicerki również. My mamy wersję Bespoke. Jest tych wersji w tym momencie 4. Prestige, Bespoke, Super Turismo chyba i jeszcze Ultimate. W naszej wersji moglibyśmy jeszcze mieć dodatkowy pakiet z skrętną tylną osią i z układem kierowniczym o zmiennym przełożeniu, natomiast tego w naszym wypadku nie ma. Jest natomiast to, co pozostało niezmienne od tych 8 lat, czyli jest 5-litrowe V8 wolnossące. Najpiękniejsza rzecz w tym samochodzie i chyba najpiękniejsza rzecz we współczesnej motoryzacji, przynajmniej tej europejskiej, bo już nieliczni producenci, na palcach jednej ręki można ich policzyć i to na całym świecie, produkują wolnossące V8. 464 konie mechaniczne w liczbach i 530 Nm. Wystarczająco, żeby tylno-napędowe Gran Turismo robiło setkę w 4,7 sekundy. Natomiast absolutnie nie osiągi w tym samochodzie są najpiękniejsze i najwspanialsze, bo przecież niemieckie auta tego pokroju z V8 doładowanymi mają i po 600 koni i nawet więcej. Najpiękniejsze w przypadku LC jest zupełnie co innego. To. Pełna moc jest tutaj osiągana dopiero przy 7100 obrotów. Nawet jak stoi, to kręci się do tych 7000 bez najmniejszego problemu. Nie ma żadnego ref limitera. I tak ten wydech ograniczają GPF-y, i tak ograniczają go katalizatory, a i tak brzmi nieporównywalnie z innymi samochodami współcześnie dostępnymi na rynku i to jest najpiękniejsze w tym aucie. Piękna sylwetka niestety wymusiła też pewne kompromisy. Tym kompromisem jest choćby bagażnik, który ma tutaj jedynie 195 litrów. To nawet mniej niż w jakimkolwiek samochodzie segmentu B, czyli takim miejskim. To nawet nie jest segment A. Ale Lexus twierdzi, że zaprojektował go tak, żeby tutaj weszły przynajmniej 2 komplety kijów golfowych. No, więc pewnie wchodzą. Nie wiem, zobaczcie, akumulator, jak to wszystko tutaj jest zabudowane. Natomiast auto też zostało skonstruowane w taki sposób, żeby sztywność nadwozia była jak największa. Niemniej są nawet haczyki do zainstalowania siatki, żeby trzymała nam bagaż, jakieś paski do mocowania choćby apteczek albo zestawu do naprawy kół, czy nawet apteczki i trójkąta, tak jak tutaj. No i to tyle. Tutaj walizeczki kabinowe jedynie dla 2 osób na weekend. No może jak jedziecie do Chorwacji we 2 osoby, to da radę. We wnętrzu, choć nie przeszło jako takiego faceliftingu, to też stopniowo parę rzeczy zmieniano. Ale zanim pokażemy Wam te rzeczy, które stopniowo zmieniano, to najpierw ustawmy sobie fotel. Dobra, zdejmę czopę, żebyście widzieli, czy mam tu miejsce nad głową. No spektakularnie dużo tego miejsca nie jest dla takiego chłopa jak ja. Żebym naprawdę miał komfortowo jechać dalej w taką podróż tym autem, no to musiałbym siedzieć w ten sposób. I to jest ok, ale wówczas nie usiądzie za mną absolutnie nikt, bo tutaj dosłownie pozostają 2 cm od fotela. Więc wyjątkowo ustawię to tak, jakbyśmy mieli na krótkim dystansie po prostu kogoś przewieźć tam z tyłu, na przykład mojego dzieciaka. No to na krótkim dystansie, dobra, mogę jechać tak z nogami, prawie z zębami wbitymi w kolana i tutaj pochylony w ten sposób, maks 20 km, może 40. Jak pociągacie za wajchę do otwierania, to fotel jedzie do przodu i wsiadacie wtedy do tyłu. No ała, ała, ała. No ale nie ma tu możliwości nawet włożenia nóg pod fotel. Jak widać, mnóstwo miejsca nad głową. To po pierwsze, bardzo dużo na kolana i generalnie spokojnie w tych warunkach można byłoby jechać do Chorwacji. Żartowałem. Ale przynajmniej jest luksusowo. To jest to, co powiedziałem w Cabrio. Przy okazji testu Cabrio. Na cholerę Wam tak długie siedzisko w samochodzie sportowym. Zobaczcie, jak ono jest długaśne. Spokojnie mogłoby być skrócone o tyle. To jest, zobaczcie, to jest, nie wiem, 25 cm pewnie.
jak znam życie. I o tyle jakbyśmy skrócili to siedzisko, to spokojnie tutaj, nawet z przesuniętymi przednimi fotelami do tyłu, siedziałyby dosyć wygodnie dzieciaki do 1,60 m. Nie wiem, czemu zrobiono takie długie siedzisko. Może konstrukcyjnie było to konieczne, ponieważ auto występuje też w wersji hybrydowej i może tutaj była pod spodem tak długa bateria, która wymusiła zastosowanie takiego długiego siedziska, ale to tylko się domyślam. O, dywaniki z tyłu są zajebiste. Wielkości telefonu. Halo! Jeżeli chodzi o wnętrze, to tak jak powiedziałem, stylistycznie niewiele się tutaj zmieniło, bo auto nie miało żadnego faceliftingu, ale trochę się zmieniło. Na przykład całkowicie nowy jest system nawigacji, już taki jak w tych nowszych Lexusach, to od tego roku, ale on też ewoluował i 2- czy 3-krotnie go zmieniano. Wreszcie nie ma tak, że żeby wejść w ogrzewanie fotela albo kierownicy czy wentylację, to musicie wchodzić w menu do podmenu, tylko jest dedykowany do tego klawisz i wówczas już szybciutko sobie tylko ustawiacie na ekranie, jakie ogrzewanie albo jaką wentylację chcecie mieć. Podoba mi się bardzo to, że pozostały te klasyczne dla Lexusa zegary. Klasyczne może nie w znaczeniu, że analogowe, tylko on jest cyfrowy, ale ma ten piękny taki pierścień. I to naprawdę są takie nawiązania do LFA i cała stylistyka tej deski rozdzielczej, która otacza kierowcę, też cholernie mi się podoba. Niemniej, pomimo sporych gabarytów, jak na Gran Turismo, to jest tutaj nie tyle klaustrofobicznie, co macie wrażenie, że samochód Was otula. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, jakość skóry, to gdzie ona się znajduje, o jakieś detale, elementy takie stylistyczne, o fakturę foteli, o tą alkantarę na nich, o boczki, jako całość jestem w tym samochodzie niezmiennie zakochany od 8 lat i myślę, że jeszcze długo się nie odkocham, bo jest absolutnie ponadczasowy i rzadko dzisiaj widzi się auta, które są tak dobrze wykonane. Pomijam oczywiście kwestię zewnętrznego lakieru, jego koloru. No to nie mogę się doczekać, aż wyjadę tym samochodem na te piękne torowe warunki. Dzisiaj spadło w nocy 5 cm śniegu, słuchajcie. Tutaj mamy oczywiście napęd na tylną oś, ale przynajmniej zobaczymy, czy ten samochód potrafi jeździć bokami, nawet przy małych prędkościach. O kurde, z kontrolą trakcji w komforcie bokiem go stawia, ale to będzie jazda? No przykro nam bardzo. To nie jest tak, że my możemy sobie tutaj przyjechać na Silesia Ring w każdej chwili. Wolny był tylko dzisiejszy dzień. Już wiem, dlaczego był wolny tylko dzisiejszy dzień. No nie sprawdzimy go w sytuacji takiej torowej typowo, gdzie można pozapierdzielać, ale oczywiście kontrolę trakcji i tak wyłączymy. O, proszę bardzo, i tak wejdziemy w tryb sport. I spróbujemy przynajmniej się poślizgać trochę. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. No mam nadzieję, że przynajmniej będą małe prędkości, ale za to będzie widowiskowo. W sensie dla Was, pooglądacie z zewnątrz LC500, jak obraca się wokół własnej osi. Kurna, no, tu nawet nie trzeba gazu dodawać i ja pierdzielę. To, na co skarżono się w przypadku przeciwnika, poprzednika, przepraszam bardzo, czyli LC5 po tego pierwszego, to był fakt, że ten samochód po prostu kiepsko się prowadził. Mianowicie kontrola trakcji tam miała mnóstwo do roboty. To wiecie, jedna długa jazda bokiem 30 na godzinę. Niesamowite. Czegoś takiego nawet na Silesii jeszcze nie robiłem. Robiliśmy tu kiedyś zimowy odcinek. To był odcinek ze Stingerem i z Volvo V60 Polestar. Ale tylno-napędowym to ja tutaj jeszcze nie jeździłem, naprawdę. I powiem Wam, że frajda jest niezła, bo patrzcie, o, zmieniacie sobie tylko wuu! Ale ślizgawica. Ale przynajmniej można, zobaczcie, nauczyć się fajnie balansu samochodu, czyli przechodzenia w slajdu w slajd w takich warunkach. I też mogę Wam powiedzieć jedno już, o ile ten rzeczywiście pierwszy model miał problemy gigantyczne po pierwsze z trakcją, a po drugie miał kolosalne problemy z tym, żeby utrzymać go jakkolwiek w jakimś dłuższym drifcie,
to tutaj ten już dzięki tej zmodyfikowanej szperze jest zupełnie inny w obejściu, zdecydowanie. Tutaj nie ma sensu dzisiaj robić w ogóle całego toru, wiecie? Tu spokojnie możemy sobie skrócić tę niteczkę i pojechać o tak. Dobra, a spróbujmy teraz pojechać ładną nitką toru i zobaczmy, jak się będzie ślizgał. No, że się driftować da tylnonapędowym samochodem, to wiadomo, jeszcze szczególnie w takich warunkach. O, zobaczcie, tu jest na przykład taki długi łuk i zobaczcie, jak ta szpera daje radę. Delikatne kontry kierownicą, troszkę więcej tam gazu na ten tył i tylko sterujecie sobie gazem. W ogóle hamulcem nie trzeba, nie? I on cały czas idzie slajdem, bo tak ładnie jest ta szpera przewidywalna. Uwielbiam tego typu samochody, szczerze mówiąc. Bardzo, naprawdę bardzo mi się podobają. Takie z jednej strony typowe, zobaczcie, wchodzę sobie tak w jeden zakręt i od razu sobie łapię go na drugą stronę i odwijam. I jak pięknie idzie. Jezusie! No powiem Wam, jakby sucho było, to byśmy mogli tutaj sobie nim poszaleć. Ale większych prędkości takim tylnonapędowym autem, nawet na porządnych zimówkach, to tutaj wolałbym nie osiągać, szczerze mówiąc. Jeszcze on się napędza jako tako. No wiecie, to można byłoby się napędzić do większej prędkości. Problemem to zawsze w takich warunkach jest hamowanie przede wszystkim. Zobaczcie, teraz trzymam gaz w jednym punkcie i tylko steruję sobie kierownicą. Ależ on dobrze się prowadzi. I delikatnie tylko gazu, wprowadzamy go sobie w łuk i sterujemy tym gazem. On sobie ma tyle tego momentu obrotowego, nawet od dołu, że naprawdę nie trzeba tutaj gnieść tego pedału gazu. Co ciekawe, ten moment obrotowy, jak na silnik wolnossący, pojawia się dość wcześnie, bo już przy 3800 obrotów każde dodanie gazu, tak działa ta szpera, że zobaczcie, prosto jadę, dodaję mu gazu, a on jego od razu stawia lekko bokiem. Fantastyczne uczucie. No podoba się dla mnie ten LC i podoba mi się taka jazda. Jeżeli chcielibyście właśnie nauczyć się panowania nad samochodem tylnonapędowym w takich skrajnych warunkach, czy nawet czteronapędowym albo przednionapędowym, to zdecydowanie polecam Wam właśnie zimą przyjechać w takim zaśnieżonym dniu. Bywają tutaj track day'e też właśnie w takie bardziej zimowe dni, w takie momenty i wtedy jest to po prostu przecudowna zabawa. No nie powiem Wam niestety, jak hamuje, jak się prowadzi generalnie w szybkich zakrętach, jakie ma zawieszenie, jak działa tutaj ta skrzynia biegów. Ale powiem Wam co innego. Jeżeli chodzi o frajdę, jaką daje przy niskich prędkościach z jazdy bokami, to jest to po prostu czad. I to brzmienie tego silnika, to jest najpiękniejsze. Jedziecie tak sobie i właśnie sobie bierzecie go tylko w te obroty. Kocham ten wóz, naprawdę kocham. Cudowne auto. Cudowne. I nie ma piękniejszych warunków na nie, naprawdę. No dobrze, to wchodzimy sobie w komforcik, włączamy sobie kontrolę trakcji. I co? No i można jechać. On ma nawet tryb Eco. No to wejdziemy w Eco przecież, no. Mamy już Apple CarPlaya bezprzewodowego, mamy Android Auto bezprzewodowe, więc wszystko wreszcie jest w tym systemie multimedialnym tak, jak być powinno. No bo te poprzednie, no, były bardzo siermiężne, miały swoje lata. Jak w Lexusach 20 lat temu wyglądała grafika i obsługiwało się je podobnie. Znalazłem wadę, poważną. Nigdzie nie mogę sobie ustawić nawiewu, na przykład oddzielnie na twarz, na nogi i na szybę, tak żebym miał trochę na szybę, trochę na twarz. Mam albo możliwość po prostu napierdzielania frontem, albo trybu auto. Bez sensu zupełnie, bo za chwilę wszystko będziemy mieli zaparowane. No więc wracając jeszcze na chwilę do jazdy torowej. Ja wiem, że to nie było szybkie, ja wiem, że to nie było spektakularne, ale w takich warunkach też pokazało, że
Cudowny jest ten silnik, bo on się kręci do 7100 obrotów i jak jest w ślizgu samochód, to on nie zmieni biegu, tylko jest i go trzyma, bo wie, że on jest w uślizgu. Piękna rzecz. Druga piękna rzecz, działanie tej tylnej szpery. Jeździłem kilkukrotnie Lexusem LC500 i niestety w poprzednikach, przed modyfikacjami, często było tak, że to był system zero-jedynkowy. Jak ona zerwała tylna oś przyczepność, to obracało Was wokół własnej osi. Teraz to LSD, ten mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu, jest genialny. Idealnie przenosi pomiędzy prawym a lewą stroną moc, tak żeby ta przyczepność na obu kołach była podobna i żeby Was nie obróciło od razu. Oczywiście każdy obrót teraz, który widzieliście wokół własnej osi, już był nie winą samochodu, tylko był moją winą. Bo gdzieś tam albo za bardzo odwinąłem kierownicę, albo za mało odwinąłem kierownicę, albo dodałem za dużo gazu. Natomiast w takich warunkach naprawdę polecam Wam kiedyś pouczyć się jeździć, nie pod Tesco, tylko czy tam pod inną Biedronką, tylko przyjechać na Silesia Ring na track day'e w zimowy czas i naprawdę można tutaj zaznać sporo przyjemności z takiej jazdy. A teraz jedziemy w świat, to znaczy na drogi publiczne, niestety też w takich warunkach zimowych, więc nie będą to spektakularne prędkości, ale na przykład teraz jedziemy już 6 dyszek i jest cichuteńko. Tylko szumi klimatyzacja, ta, której nie można wyregulować tak, jak chciałbym ją wyregulować. Aż człowiek potem chce wejść w boczór, wjeżdżając na zwykłą drogę. Ależ pięknie. To też, co robimy teraz, czyli ta jazda torowa, jazda teraz 60 na godzinę przez las po takiej brei, czyli po śniegu, który nie jest zamarznięty, to nie jest szklanka, tylko to jest breja, błoto. Podtopiony jest troszkę ten śnieg, bo jest zero na zewnątrz. Pokazuje, że można samochodem z napędem na tył, mocnym i w dodatku tylko na zimowych oponach oczywiście, jeździć w takich warunkach. Auto nawet teraz jest po prostu przewidywalne. Zobaczcie, jadę, mam ograniczenie do 90. Tutaj normalnie ten asfalt jest fatalnej jakości. I ja czuję się w tym aucie pewnie, bo w tym trybie Eco z tą 10-biegową skrzynią biegów, on ma teraz tylko 1400 obrotów. Ten moment obrotowy jest tutaj znikomy. Jak nie wdepnie tego pedału gazu w podłogę, to on mi nie zerwie przyczepności, nawet nie będzie próbował, tylko mogę sobie w tych warunkach spokojnie jechać, on pozostaje sterowalny. Problem pojawi się oczywiście w momencie, kiedy zaczniecie hamować, no bo tutaj już działają prawa fizyki, tu już opona niewiele Wam pomoże. I samochód po prostu płynie, zobaczcie, kontrolka ABS-u, dopiero przy niższych prędkościach rzeczywiście czujecie, że wytraca prędkość, ale od 90 to w zasadzie leci jak na łyżwach. A to też kwestia masy, bo samochód LC500 nawet pomimo zastosowania i włókna węglowego, i aluminium w wielu elementach, na przykład przednie zawieszenie, w zasadzie wahacze są całe zrobione z aluminium, tylne też, waży prawie 1,9 tony. No ale to jest oczywiście głównie waga tej V8 z przodu. Mogę, szczerze mówiąc, ponieść takie konsekwencje w postaci wagi dla takiego brzmienia silnika. Ponieważ trochę nim pojeździłem, to też mogę Wam poopowiadać o zużyciu paliwa. I tak dzisiaj tego nie sprawdzimy w warunkach autostradowych, a nie na ekspresówce, bo zobaczcie, jak wygląda rzeczywistość za oknem samochodu. Więc mogę Wam powiedzieć z moich doświadczeń, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Jak jeździcie sobie naprawdę spokojnie, to jest jakieś 11-12 litrów. W takich wartościach jesteście w stanie zamknąć się bez problemu. Jak już mocniej ten pedał gazu traktujecie, jak już nie jedziecie w trybie Eco, tylko jedziecie w trybie Comfort albo w trybie Sport i ta przepustnica inaczej pracuje, inna jest reakcja na dodanie gazu, no to 13, 14, a jak pałujecie, tak jak my na torze, to i 3 dyszki nie ma najmniejszego problemu, żeby skonsumował. Niemniej taką codzienną średnią, no to można przyjąć 13 litrów. No ale pamiętajmy, że mamy jedno z ostatnich wolnossących V8 na rynku. 82 litry zbiornik paliwa i to jest chyba ważniejsze. Jeżeli chodzi o komfort jazdy, absolutnie niczego nie można mu zarzucić w takim codziennym użytkowaniu. Czy to garby poprzeczne, czy to kolejny, czy to dziury, on świetnie to wybiera. Nie ma tutaj pneumatyki, ale ma aktywne to zawieszenie AVS. I ono sobie naprawdę super radzi i w warunkach takiej bardziej sportowej jazdy, kiedy trzeba pokonać szybciej jakieś zakręty, i bardzo dobrze wybiera codzienne nierówności.
Cisza w środku obłędna. Jak jedziecie sobie tam 150, 160, 10 bieg, on ma tylko 2500, 3000 obrotów i tylko słyszycie tą V8, a w zasadzie i wydech tak delikatnie tam pracujący. Opływy, jeżeli chodzi o szumy opływające na dwozie, też są minimalne. Moim zdaniem, ja wiem, że się tak zachwycam. Nie, żeby nie było, ten samochód ma też wady. Bardzo mały bagażnik i mało praktyczny, bardzo mało miejsca z tyłu na tej kanapie, ona się nawet nie nadaje do przewozu dzieci. Mam wrażenie, że tyle miejsca to jest w 911. Dzieci tu byśmy przewieźli, jakbyśmy mieli krótsze te siedziska, ewentualnie jak tu siedzi ktoś, kto ma 1,50 m czy 1,60 m i z tyłu ktoś, kto ma 1,50 m albo 1,60 m. Więc to jest zdecydowanie auto 2, a plus 2 tylko okazjonalnie i tylko kiedy tam siedzą jacyś hobbici i to z uciętymi nóżkami. No wada to ta klimatyzacja, której, albo przynajmniej ja tego nie odkryłem, nie można sobie ustawić oddzielnie nawiewu na twarz, na nogi, tylko wszystkim albo steruje automat, albo ten nawiew ustawiamy bezpośrednio na przednią szybę. Co więcej, dzisiaj na rynku, jak się postaracie, to kupicie za podobne pieniądze samochód z większą mocą, szybszy, przyspieszający lepiej do setki, bardziej zaawansowany technologicznie. Tylko nie kupicie tego jednego, nie kupicie piękna tej V8, jej brzmienia, nie kupicie tego wyglądu, nie kupicie tego wykończenia, nie kupicie tej ponadczasowej stylistyki. Ten samochód, moim zdaniem, za x lat będzie wspaniałym, naprawdę wspaniałym youngtimerem, poszukiwanym i ze względu na to, jak wygląda, i ze względu na to, co pracuje pod jego maską. I szczęściarzem jest ten, kto kupił ten samochód kilka lat temu, kiedy kosztował około 400-450 tysięcy złotych. Bo dzisiaj za Bespoke'a trzeba zapłacić 740 tysięcy złotych, a za wersję taką no naprawdę już fajną, wypasioną, która ma też system skrętnych kół z tyłu, ten układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu, to trzeba wybulić 790 tysięcy. Natomiast uważam, że ze względu na nietuzinkowość tego samochodu i absolutną niszę, w jakiej się znajduje, po prostu warto to zrobić.